Dzień dobry. Dzisiaj będziemy zwiedzać całą Tajlandię w jeden dzień. Da się to zrobić pod warunkiem, że dotrzecie do miejsca, które nazywa się Ancient City i położone jest kilkadziesiąt kilometrów na południe od Bangkoku. Uwaga, największy badziew w całym Ancient City. Można tam dotrzeć metrem, a może nie do samego końca, potem jeszcze trzeba troszeczkę się zorganizować i przejechać busikiem albo pick-upem. Duży park rozrywki, do którego podróż trwa pewnie około 2 godzin, tyle nam to powinno zająć. Na stacji Sukhumvit, czyli takim jednym z największych hubów komunikacyjnych w Bangkoku, trzeba się przesiąść do naziemnej kolejki, do BTS-a, którym pojedziemy kilkadziesiąt kilometrów za miastem, na południe. Będziemy prawie nad samą zatoką, nad samą wodą, nad samym morzem. To nie jest przypadek, nie jest wcale zimno w Bangkoku, tylko po prostu w metrze klimatyzowanym albo w autobusach klimatyzowanych jest kilkanaście stopni chłodniej niż na zewnątrz. Nie wiem, czy tam jest 20 stopni, pewnie nawet tylu nie ma. Więc można się przeziębić, a przed nami jest pewnie z godzina jazdy, no może za 45 minut, więc trzeba było się zabezpieczyć, żeby się nie dorobić. Widać wyraźnie jednak, że wymiotło turystów w związku z sytuacją, jaką mamy w Tajlandii, w ościennych państwach. No nie ma turystów. Ancient City to jest turystyczne miejsce, chyba sami tam będziemy jechać do samego końca. Jeszcze paru tajów jest, nikt więcej. No i 40 minut zajęło nam dotarcie do ostatniej stacji, no to już praktycznie nic nie ma, ale super fajny klimat. Stacja nad całym kanałem, bardzo lokalnie, zupełnie nie przypomina to w niczym tego, co widać w centrum Bangkoku, no ale jesteśmy ładnych, no nie naście, ale 10 km już od centrum miasta. Ostatnia stacja metra, dalej już nie jedzie. Pewnie fajnie byłoby nawet przyjechać się poplątać tak po prostu po tych uliczkach między kanałami. No widać, że tu już nie ma żadnego, no, królewska flaga łopocze nad głową. Nie ma w ogóle takiego turystycznego napięcia tutaj. Już te pick-upy inne, taksówek mniej, tuk-tuki, nie takie wypolerowane, błyszczące, z alufelgami i fioletowymi światłami, tylko takie bardziej swojskie, już lekko poobdzierane. No właśnie takim czymś dotrzemy na miejsce pewnie. Chyba tutaj. Półtorej godziny mniej więcej od nas, z północno-zachodniego Bangkoku, czyli po przekątnej dokładnie, jeżeli spojrzymy na lokalizację Ancient City. Więc dłużej się chyba z Bangkoku nie da jechać. Z samego centrum, a właściwie ze stacji Sukhumvit 40 minut, no plus pick-up powiedzmy 45-50, to spokojnie można tutaj dojechać. No a jeżeli mieszkacie gdzieś dalej, no powiedzmy w centrum Bangkoku, to ta godzinka z kawałkiem to jest taki bezpieczny czas. Dobra informacja dla tych, którzy nie potrafią 2 godzin wytrzymać bez jedzenia, jest taka, że jest tutaj gdzie zjeść jeszcze przed samym wejściem, a równie dobra informacja jest taka, że podobnie zresztą jak w większości miejsc w Tajlandii, tutaj nie ma jakichś szaleństw, dlatego że to jest miejsce turystyczne, to nagle ceny idą 5 razy w górę. Zupełnie odwrotnie. Jedzenie w tych barkach przed wejściem do Ancient City można kupić za tyle samo, za ile można je kupić na ulicy w Bangkoku, więc nie ma tutaj totalnego odpału jakiegoś turystycznego.
które znamy dokładnie z Europy, bo jak jest takie miejsce, gdzie turyści przyjeżdżają, gdzie jest ich dużo i gdzie nie mają zbyt dużo wyboru, bo tutaj nie ma dużego wyboru, no to ceny idą w górę natychmiast kilkaset procent, a w Tajlandii tak nie jest. To jest zupełnie inaczej. Czytałem, że są podobno jakieś problemy z rezerwacjami online, że jak tu się przyjdzie z taką rezerwacją, to oni kompletnie nie wiedzą, o co chodzi, no, ale okazało się, że to absolutnie nieprawda, bo pani z uśmiechem na twarzy nam wręczyła bilety, wręczyła nam kupony na rowery. Ona nawet, prawdę mówiąc, nie sprawdzała tej rezerwacji do końca, bo zapytała, skąd jesteśmy i czy mamy rowery w niej na pewno. Więc wszystko działa, spokojnie, przez internet można rezerwować. Żadnych repetii, żadnych. Weź tu, człowieku, wybierz rower, jak tyle ich postawili. Chyba wezmę taki zwykły, po prostu. Normalny, zwykły rower. Ale ten jest nienapompowany. Wybrany, już nie będę kombinował. Poczekaj, bo bilety chyba jeszcze trzeba oddać rowerowe. Ancient City jest miejscem, które w założeniu miało skupiać cały sens tajskiej kultury w jednym miejscu. Można tutaj przyjechać, zobaczyć kopie, repliki budynków, monumentów, świątyń, wszystkich najważniejszych konstrukcji, wszystkich najważniejszych elementów związanych z tajską kulturą. Oczywiście nie są to repliki, nie są to kopie naturalnej wielkości, no ale całkiem spore. To nie jest tak, że będziecie spacerować między miniaturkami. Na przykład tutaj z tyłu, nie wiem czy to widać teraz, Giant Swing z Bangkoku. No taka połowa, powiedzmy, no 1/3 na wielkość. Ale można zobaczyć, jak to wygląda i można złapać sens tego wszystkiego, co niesie ze sobą tajska kultura. Trochę jak Disneyland, ale niczego innego się, prawdę mówiąc, nie spodziewaliśmy, więc dla tych, którzy zjechali Tajlandię i widzieli te rzeczy prawdziwe i na żywo, no to pewnie nic wielkiego, ale jak ktoś ma jeden dzień, siedzi w Bangkoku i później jedzie od razu do hotelu na plażę, to na pewno warto tu wpaść. A w ogóle to fajny pomysł dla każdego kraju, żeby w każdym kraju była taka kolekcja wszystkiego, co się wiąże z jego kulturą i co można w pigułce zobaczyć. A nie jak ktoś buduje park miniatur, to stawia wieżę Eiffla od razu. W każdym parku miniatur musi być wieża Eiffla. A tu nie ma wieży Eiffla, tylko są tajskie świątynie. Oczywiście to nie są żadne prawdziwe, oryginalne rzeczy, przedmioty, budowle. To dobre miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć, jak wygląda cała Tajlandia. A w pigułce, w miniaturce. Ale jak wygląda tajska kultura, tajska architektura i tajska historia. No dobra, pewnie powiecie, że to trochę odpustowe. No bo trochę odpustowe to jest, ale pamiętajcie, że generalnie kultura azjatycka w naszym mniemaniu europejskim jest trochę odpustowa, bo jest dużo złota, jest dużo czerwieni, dużo kolorów, dużo paciorków, wiszących sznureczków, dzwoneczków. No tak tu po prostu jest i nie ma to nic wspólnego z takim naszym klasycznym odpustem w europejskim tego słowa znaczeniu, tylko tu jest tak kolorowo, paciorkowo, brzęcząco. No a tym bardziej w takim miejscu jak to, które, jak mówiłem, trochę przypomina Disneyland. Musi być tego jeszcze więcej. Ale to fajnie, bo właśnie dzięki temu jeszcze bardziej możecie poczuć tą azjatycką odpustowość kulturową właśnie.
niestety okazało się, że chyba jedna z najfajniejszych atrakcji, czyli Floating Market i Stare Miasto, są remontowane akurat. No szkoda, bo to duży kawałek tego całego parku i widać, że wyglądałby super fajnie, gdyby był działający, czynny. No nic, może następnym razem. Kawał historii Tajlandii. Ma wszystko pięknie opisane, wszystko ze zdjęciami. Dużo się można dowiedzieć. Jak macie pół dnia, żeby spokojnie to objechać, bo obejść się raczej nie da. Albo na rowerze, albo meleksem, albo tramwajem takim specjalnym, który tutaj też można wynająć i sobie do niego wsiąść. To się można dużo dowiedzieć o Tajlandii. To jest niesamowite, jak to jest wszystko super odwzorowane. To wiecie, to nie jest tam jakiś gipsowy krasnal pomalowany olejną farbą festyniarsko i postawiony w ogrodzie, tylko to jest kawał roboty, ludzkiej dłubaniny. Każdy szczególik jest super dopracowany, no aż miło się na to patrzy. Jak ma być cała Tajlandia, to nie mogło też zabraknąć szmaragdowego Buddy. No, chciałoby się powiedzieć miniaturki, ale tak naprawdę to nie jest dużo mniejsze od tego prawdziwego. No nie, no jest mniejsze. No, prawdziwy ma tam około 70 cm, więc też jest dosyć niewielkich rozmiarów posążkiem. Wcale nie jest zrobiony ze szmaragdu, tylko z jadeitu. To zupełnie co innego. No ale to tak czy owak najświętsza figurka w całej Tajlandii, znajdująca się na terenie Wielkiego Pałacu. No to taki malutki szmaragdowy Budda w zimowych ciuchach, w zimowym płaszczu, bo 3 razy w roku przyjeżdża król i przebiera szmaragdowego Buddę, w zależności od tego, jaka jest pora roku. I to są jedne z najlicznych dni, kiedy król Tajlandii przebywa w Tajlandii. A, tu kolega. Jak się na to wszystko patrzy tak z bliska, to trudno uwierzyć, że to jest sztuczne, bo niektóre z tych konstrukcji wyglądają, jakby naprawdę miały kupę lat. I trudno jest uwierzyć w to, że jedyną prawdziwą rzeczą, jaką do tej pory tu zobaczyliśmy, był ten waran biedny, który zwiał do rzeczki. Bogu ducha winny. Mieszka sobie tutaj, ludzie chodzą mu w kółko koło domu. A reszta sztuczna. Trochę mydło i powidło. Tutaj jakaś stópka, tutaj pagoda, tutaj trochę ruin, tam chodzą bawoły, tam tańczą i śpiewają. No taki folklor. No takie chyba było założenie, żeby to był właśnie folklor. Nie wiem, czy on patrzy na Ciebie przyjaźnie, czy tak trochę mniej przyjaźnie. Ale już wiem, na czym się teraz wzorowali ci, co stworzyli Jar Jar Binksa z Gwiezdnych Wojen. To właśnie na nich. Takie uszy właśnie, idealnie. Dokładnie takie same. To nie może być przypadek. Tak z daleko na to patrzyliśmy i mieliśmy nadzieję, że tam nie będzie można wejść na górę. No i całe szczęście nie można. Jeszcze jeden. Nie wiem, jak czarny kot przebiegnie drogę, to pechowo, a jak waran przebiegnie drogę, to co to znaczy? Chyba jednak wolę koty.
Jak zrobicie taki zestaw, to i od razu chwilę później to szacun. Zawsze chciałem poprowadzić tuk-tuka. Niby takie proste, niby taki trzykołowiec, a się może okazać, że to wcale nie jest takie bardzo łatwe. Trochę zdezelowany, chyba się nie da. Czegoś tu brakuje. Czegoś tu ewidentnie brakuje, żeby się dało tym pojeździć. No to posiedzieć można chociaż trochę. Mówiłem coś o kunszcie i o tym, że jestem pełen podziwu dla szczególarstwa i tego, jak to wszystko tutaj zostało wykonane. No więc na koniec sobie poprawiliśmy humor. Last but not least, uwaga, największy badziew w całym Ancient City. Tada! Być może wygląd tej ryby trochę usprawiedliwia fakt, że to jest ryba Ananda, która żyje w kosmicznym oceanie według wierzeń buddyjskich. No i tak się żyje w kosmicznym oceanie, to może i tak właśnie można wyglądać. To tak na koniec, już na dobicie, jakby Wam za mało było błyskotek, złota, przepychu, to jeszcze przy samym wyjeździe coś, co się strasznie błyszczy. 4 godziny spędziliśmy w Ancient City, a więc tyle mniej więcej, ile wynikałoby z wcześniejszych informacji, jakie znaleźliśmy gdzieś tam w necie. Jak trochę już łyknęliście Tajlandii, to będziecie się czuli jak na wesołym miasteczku. A jak nie łyknęliście Tajlandii jeszcze za dużo, tylko chcecie poczuć sam klimat, to jak najbardziej super. A w ogóle dla dzieciaków bardzo fajna rzecz, bo dużo takich małych, no nie powiem miniaturowych, ale małych konstrukcji, jakiejś architektury, pagody, stupy, mostki, no, tysiące rzeczy, które sprawiają, że jest po prostu fajnie i kolorowo. Odstawiamy rowerek. Było z czego wybierać. Cieszę się, że wybrałem akurat ten, który dojechał do końca. No to teraz już tylko pick-up, BTS, metro i za jakieś 1,5 godzinki jesteśmy w domu. Chociaż pewnie nie, bo jeszcze zanim dotrzemy do domu, to na pewno będziemy jeść. Strasznie jesteśmy głodni. Luzik, skakuj. No i mieliśmy pojechać zjeść, wrócić do domu, a skończyło się jak zwykle w środku niczego. No i fajnie.